Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o teatrze wyborczym na Białorusi, o wyborach w cudzysłowie, które wygrał Aleksandr Łukaszenka. Co zmieniło się, co zmienia się na Białorusi, o tym dzisiaj porozmawiam za chwilę. Najpierw jednak serdecznie podziękuję wszystkim Państwu, którzy wspieracie Układ Otwarty. Bardzo Wam za to dziękuję. Fantastyczna grupa patronów. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Dzięki temu zostaniecie współtwórcami tego programu. Zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Adam Eberhard, wicedyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy zaskoczył Cię wynik wyborów na Białorusi? Słowo wybory jest troszkę przesadne, bo tam żadnego wyboru rzecz jasna nie było. To taki wynik właściwie, który każdy mógł przewidzieć. Ciut mniej, o promil mniej niż Władimir Putin, wyraźnie więcej niż w tych nieudanych wyborach 5 lat temu. Zresztą Łukaszenka ma nadzieję, że ta 7. kadencja będzie czasem ponownego otwarcia na Zachód, legitymizacji jego rządów, targów z Zachodem, być może, jeżeli się uda. Bardzo dobrze się do tych wyborów przygotował, do tego głosowania się przygotował inaczej niż 5 lat temu. Co to znaczy, że się dobrze przygotował? Znaczy, po nieudanej rewolucji 2020 roku reżim na Białorusi absolutnie dokręcił śrubę. To znaczy Białoruś przeszła od takiego zaawansowanego autorytaryzmu w kierunku właściwie modelu coraz bardziej totalitarnego, gdzie władze są w stanie, no oczywiście nie są w stanie wsadzić do więzień każdego niepokornego, ale są w stanie zastraszyć wszystkich poprzez taki bardzo ślepy czasami terror więzienia, poprzez sprawdzanie ludziom telefonów komórkowych, sprawdzanie, jakie kanały śledzą, obserwują w mediach społecznościowych, na podstawie tego rozpoczynanie spraw sądowych o wspieranie terroryzmu. No takie absurdalne z punktu widzenia świata XXI wieku. Natomiast to spowodowało, że Białorusini zamknęli się w sobie, że nie było żadnego potencjału protestu. Oczywiście poparcie dla Łukaszenki bynajmniej nie wzrosło, należy się spodziewać. Natomiast strach, terror był na tyle silny, że teraz te wybory, to głosowanie Łukaszenka przeprowadził sobie tak, jak chciał. Powiedziałeś, że on chciałby teraz otworzyć się na Zachód, wrócić do jakichś negocjacji, targów ze światem Zachodu. Twoim zdaniem to jest możliwe? To jest w ograniczonym stopniu to jest możliwe. To jest oczywiście jego marzenie. On wtedy się najlepiej czuje, gdy jest w stanie Rosję straszyć otwarciem na Zachód, Zachód straszyć połknięciem przez Rosję. Ostatnich 5 lat on nie był w stanie tego robić. To spowodowało jego rzeczywiście większą zależność od strony rosyjskiej. To przyniosło również pewne konsekwencje, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze. Natomiast oczywiście w jego interesie jest łagodzenie sankcji, w jego interesie jest budowanie sobie takiej pozycji optymalnie wręcz negocjatora i pośrednika w konflikcie Rosji z Ukrainą czy Rosji z Zachodem. I on ma, myślę, że ta strategia Łukaszenki jest taka, w roku 2020 rzeczywiście te wybory mi nie wyszły, ale przyznajcie, że teraz to już wszystko poszło pięknie, płynnie. Nawet ci, którzy wówczas przeciwko mnie protestowali, dzisiaj w pełni mnie popierają. Czego się czepiacie? Zaakceptujcie wreszcie, że to Łukaszenka, że to ja będę rządził Białorusią kolejne lata, a rządzę już od lat ponad 30. I odgrywał wcześniej rolę w negocjacjach dotyczących Rosji i Ukrainy. Czy twoim zdaniem ma jakiekolwiek szanse dzisiaj na to, żeby kolejne negocjacje, które pewnie będą się odbywać, jakieś, nie wiem jeszcze jakie, ale będą się odbywać, co prawda nie tak naprawdę między, Rosją a Ukrainą, a między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, może Chinami jeszcze,
żeby Mińsk w tym odegrał jakąś rolę? No, Białoruś dwukrotnie uczestniczyła w tego typu schematach. Po pierwsze w 2015 roku, po zakończeniu tej pierwszej fazy wojny w Donbasie, kiedy porozumienia nomen omen mińskie były przygotowywane. Wówczas dumny Łukaszenka pysznił się, że to gotuje jajecznicę, przygotowuje jajecznicę dla negocjatorów i dba o to, aby było to Mińsk był dobrym, uczciwym placem rozmów. No oczywiście był tutaj pewnym pionkiem w scenariuszu wymyślonym i realizowanym na Kremlu. Drugi raz tego typu próby były podjęte w pierwszych miesiącach rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, gdy nie udał się Blitzkrieg Rosjanom, gdy doszło do rozmów. Początkowo rzeczywiście na Białorusi, potem szybko te rozmowy przeszły do Turcji. Mi się wydaje, że tutaj jak gdyby rola Białorusi w przyszłości będzie bardzo, bardzo ograniczona, ale właściwie zerowa z kilku względów. No, po pierwsze, dla świata zachodniego jest oczywiste, że Białoruś nie jest żadnym pośrednikiem, że Białoruś de facto z punktu widzenia prawa międzynarodowego jednoznacznie jest współagresorem, ponieważ udzieliła swojego terytorium, aby wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę. Tutaj takich uczestników procesu negocjacyjnego, pośredników oczywiście może być, jak gdyby są dużo bardziej poważni, wiarygodni. To są Turcy, to są Chiny, to mogą być Indie, to może być Szwajcaria, to mogą być tego typu państwa. Jeżeli będzie potrzebny jakieś takie neutralne w miarę pole do rozmów, tego nie ambicje, myślę, ma takie również Viktor Orban i Węgry. Myślę, że tutaj Łukaszenka nie ma na co specjalnie liczyć. Można powiedzieć, że z jednej strony Łukaszenka się umocnił, no bo tak jak powiedziałeś, tak dobrze się przygotował, nie było żadnych protestów, wszyscy siedzą w więzieniu albo są boją zastraszeni. się po prostu. Ale z drugiej strony jego pozycja poza Białorusią chyba jest dużo słabsza niż 5 lat temu. No tak, no przede wszystkim osłabła jego pozycja w relacjach z Rosją. To znaczy tak jak Jest jeszcze... takim super junior partnerem. Tak, podczas gdy jeszcze tam ponad 5 lat temu, no to sobie mógł bardziej jak gdyby na równych grać, walczyć o swoją pozycję. Teraz jego rola jest absolutnie wasalna. To zostało także utrwalone pewnymi porozumieniami w sferze bezpieczeństwa, ale z drugiej strony myślę, że on sobie bardzo chwali toczącą się wojnę. To, że Rosja ugrzęzła na Ukrainie, powoduje, że Rosja tym bardziej jego potrzebuje, że Rosja nie może zbyt ostro wymuszać na nim ustępstw, no bo ma inne otwarte fronty i choćby z takiego powodu czysto politycznego napięcia, dla Putina napięcia w relacjach z Białorusią nie są do niczego dzisiaj potrzebne. Więc ja myślę, że on by chciał, aby ten konflikt trwał. Ten konflikt również on wykorzystuje do mobilizacji wewnątrzpolitycznej, to znaczy buduje przekaz z jednej strony, że jakbyśmy poszli tym szlakiem kolorowych rewolucji, to byśmy mieli Ukrainę drugą, byśmy mieli wojnę, byśmy ginęli od jakichś tam rakiet spadających na nasz kraj. Z drugiej strony mruga okiem, że no Białoruś jest lepsza, bo jednak Białorusini nie giną w wojnie tak jak giną Rosjanie od 3 lat. To jest też oczywiście zbieżne z pewnym takim myśleniem generalnie społeczeństwa białoruskiego. Białoruskie społeczeństwo tym się różni od rosyjskiego, że ono nie ma silnego genu imperialnego. Ma raczej taki zaściankowy, spokojny spokój, bezpieczeństwo. To jest to, co się liczy dla Białorusinów i tym wszystkim gra Łukaszenka. Ale no, oczywiście no, smycz jest coraz krótsza, coraz mniejsze ma pole manewru, zarówno jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa, no tego zewnętrznego bezpieczeństwa to w ogóle abdykował na rzecz Rosji, ale również jeżeli chodzi o zależność gospodarczą i sytuację gospodarczą na Białorusi. Czy ta smycz twoim zdaniem będzie jeszcze się zaciskać czy skracać? Czy podzielasz opinię tych analityków, którzy mówią, czy piszą, którzy uważają, że celem Rosji tak naprawdę jest przejęcie Białorusi?
No tak, w takim strategicznym wymiarze Białoruś jest przejęta. Oczywiście nie doszło do Anschlussu, nie doszło do ostatecznego wcielenia Białorusi w skład Rosji. Czy do tego dojdzie, nie jestem pewien, chociaż z A drugiej... czy to twoim zdaniem może jest strategicznym celem Rosji, czy nie? Czy Rosja lepiej właśnie dla Rosji wygodniej mieć takiego partnera, który nazywa się inaczej, niby jest innym państwem, ale jest całkowicie zależnym? Pewnie dla Rosji wygodniej jest mieć takiego partnera, którym się gra i który może pełnić pewną rolę usługową. Być może z punktu widzenia Putina jest dokładnie inaczej, bo być może Putin, myślący o sobie w kategoriach tego, jak zapamięta go historia, woli rozszerzać granice Rosji, przerysowywać je. Odbudować imperium. Tak, więc tutaj mogą być kompletnie różna logika może zdominować. To ja bym chciał zwrócić uwagę ci na takie dwa elementy, które są bardzo istotne z punktu widzenia strategicznej kontroli nad Białorusią. To znaczy po pierwsze taktyczna broń jądrowa, która została przez Rosję no Łukaszenka mówi przekazana mi, teraz ja będę mógł naciskać przyciski, potem jak go dociskają, no będziemy wspólnie z Putinem naciskać ten przycisk atomowy. Oczywiście wiadomo, że żadnych przycisków Łukaszenka naciskać nie może, natomiast no to, że ta broń jądrowa została przeniesiona na teren Białorusi, to jest bardzo ważny argument dla Rosji, aby ingerować we wewnętrzne sprawy Białorusi, jeżeli tam doszłoby do jakichś niepokojów, zamieszek, przewrotów. Wtedy Rosja po prostu wprowadza wojska i mówi, robimy to dla bezpieczeństwa nuklearnego świata i myślę, że większość państw zachodnich zaczyna klaskać. No i drugi element, który to uzupełnia, to znaczy podpisane 1,5 miesiąca temu porozumienie o bezpieczeństwie, o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa rosyjsko-białoruskiego, gdzie się znalazł bardzo jeden charakterystyczny punkt, być może najważniejszy w całym tym porozumieniu. To znaczy wzajemne wsparcie w przypadku ryzyka przewrotu konstytucyjnego. To jest jakoś tak napisane. No to przekaz jest oczywisty, że Rosja uzyskała pewien formalny pretekst do tego, aby ingerować militarnie na Białorusi w przypadku, jeżeli tam by się coś źle działo, jeżeli by groziło to stabilnością niekorzystną z punktu widzenia Moskwy. Taka doktryna Breżniewa nowego typu, prawda? Doktryna Breżniewa to była to przeświadczenie sformułowane przez Breżniewa, że jeżeli w jakimkolwiek kraju obozu komunistycznego będą zachodziły zmiany złe, niekorzystne z punktu widzenia imperium, no to wówczas mamy prawo interweniować i wpływać na sytuację wewnętrzną, prawda? No to jest odzorowanie, to jest kopia tego. Co nie oznacza, że reżim jest nieusuwalny, choć dzisiaj wydaje się, że jest nieusuwalny. To myślę, że tutaj jest kwestia kolejności zdarzeń. Tak. To znaczy, jeżeli wpierw by doszło do upadku Łukaszenki, do jakiegoś tam destabilizacji na Białorusi, gdy Putin jeszcze trzyma się w miarę mocno, no to wówczas Rosja dysponuje wszelkimi instrumentami, żeby poprawić swój stan posiadania, żeby dać tam jakiegoś przywódcę, który będzie mniej fikał niż fika Łukaszenka nawet. Natomiast Chociaż już przestał fikać tak no już naprawdę. tam fika mniej, ale no zawsze jest to jednak polityk, który kocha nade wszystko siebie, a potem dopiero Rosję czy władzę na Kremlu. I myślę, że ale z kolei jeżeli by wpierw doszło do jakiejś implozji w Rosji, nie przesądzając, czy to się wydarzy w najbliższych tygodniach, miesiącach czy latach. I jeżeli rzeczywiście Rosję by na nowo ogarnęła jakaś, choćby i krótkotrwała smuta, no to z drugiej strony trudno sobie wyobrazić, aby reżim Łukaszenki się utrzymał, a wówczas pojawia się pewne okno możliwości dla Białorusi. To są takie bardzo modelowe, hipotetyczne rozważania, natomiast myślę, że nie da się patrzeć dzisiaj na niezależność, na państwowość, na przyszłość Białorusi w oderwaniu od tych scenariuszy, które kreślimy dla Kremla. W jakim stanie jest dzisiaj białoruska gospodarka? Marnym, dlatego że po pierwsze jest ogarnięta, obłożona sankcjami międzynarodowymi. One się bardzo przełożyły zarówno na sektor energetyczny, to znaczy przetwórstwo ropy naftowej. Białoruś krocie zarabiała na tym, że ma 2 rafinerie w Mozyżu i w Nowopołocku, z których przerabiała tanią, po preferencyjnych cenach dostarczaną rosyjską ropę naftową, później
później ją sprzedawała. Ten model się właściwie wyczerpał. Wyczerpał się model zarabiania gigantycznych pieniędzy na eksporcie nawozów potasowych, które zostały objęte sankcjami międzynarodowymi. Kilka lat temu Białoruś była, wbrew stereotypom, przez pryzmat których patrzymy na Białoruś, była silnym zagłębiem również IT, nowoczesnych technologii. Ci młodzi ludzie, którzy to robili, którzy dawali kilka procent PKB białoruskiego, wzięli laptopa, psa i się wyprowadzili po prostu do Polski, na Litwę, na zachód w każdym razie, więc tutaj także ta kura znosząca coraz bardziej złote jajka upadła. Sytuacja jest bardzo trudna. Sankcje poza tym utrudniły ulubione mechanizmy działania Łukaszenki, czyli bycie pośrednikiem troszeczkę między Rosją a Zachodem w wymiarze handlowym, choć być może również uchyliły drzwi do jakichś tam niewielkich geszäftów, które ludzie Łukaszenki robią, nie wiem, sprowadzając jakieś towary podwójnego zastosowania, jakieś takie okołosankcyjne do siebie, później sprowadzając przez Białoruś to do Rosji, bycie pośrednikiem w handlu z Chinami. Myślę, że tego typu schematy działają, ale to nie są schematy, które utrzymają na powierzchni całą gospodarkę białoruską. To są pewne schematy, na których może nieźle zarobić otoczenie Łukaszenki, czyli mówimy raczej o zjawisku w skali mikro, a nie makro. A czy ta zła sytuacja gospodarcza, twoim zdaniem, może go właśnie zachęcić do tego, żeby spróbować jednak jakoś dealować z Zachodem i z kolei a to da Zachodowi jakąś możliwość wpływu na poluzowanie tam sytuacji? No przede wszystkim tym, czym może dealować, to może dealować zakładnikami. Na Białorusi jest około 1500 więźniów politycznych. Ci więźniowie polityczni, to już widać w ciągu ostatnich miesięcy, są pewne niespieszne sygnały ze strony Łukaszenki, że on jest gotowy kilku zwolnić. Tam jedną ręką zwalnia, drugą ręką wsadza kolejnych, prawda? Ale nawet teraz przy okazji tych pseudowyborów prezydenckich zwolnił jedną Amerykankę przetrzymywaną w więzieniu białoruskim. Taki sygnał wyraźnie życzliwości i otwarcia na dialog, jaki z administracją Donalda Trumpa. I oczywiście to ci ludzie po to siedzą w więzieniach, aby nie destabilizowali sytuacji politycznej w kraju, to wiadomo, ale jeżeli założymy, że ona już jest ustabilizowana, że śruba jest dokręcona, że ten model prawie totalitarny działa dobrze, to ci ludzie czekają po prostu na to, aby Unia Europejska przyszła z ofertą i wówczas będzie. Tego zwalniamy za to, Poczobuta zwalniamy za to, kogoś tam zwolnimy za to, a jak będziecie niegrzeczni i będziecie nadal utrzymywali sankcje, to znowu kolejne osoby wsadzimy do więzień. To jest taki oczywiście strasznie trudny dylemat dla Unii Europejskiej. Jak formować politykę wobec Białorusi, aby z jednej strony walczyć o tych niewinnie więzionych ludzi, prawda? A z drugiej strony nie wpadać w pułapkę dealów, dogadywania się z terrorystami, bo przecież, bo mówimy, jeżeli mówimy o więźniach politycznych, którzy są zakładnikami do wymiany, to mówimy tak naprawdę o działalności stricte terrorystycznej. A ktoś próbuje z nim negocjować? Jest jakiś kanał komunikacji, chyba rozumiem, że myśmy próbowali przez Chiny. Są różne kanały. Tak, ten był ten główny kanał amerykańsko-rosyjski, który skutkował kilka miesięcy temu wymianą dużej grupy więźniów łamane na agentów rosyjskich. Tam były różne pomysły, aby włączać w to Białoruś. To się ostatecznie nie dało. My to widzimy na przykład po sprawie Andrzeja Poczobuta, to znaczy te negocjacje w sprawie jego uwolnienia, one toczą się 3. rok, bo chyba tyle już przebywa w białoruskim więzieniu. Może co chwila to przesada, ale kilka razy wydawało się, że już udało się dogadać i że już właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby został zwolniony. Potem się nagle okazywało w ostatniej chwili, że się nie dało.
Białorusini czasami nawet mrugali okiem, że to nie ich wina, bo to ktoś tam z Kremla zadzwonił i utrudnił tego. Nie wiem, na ile to prawdziwe scenariusze, a na ile jakieś takie tylko i wyłącznie preteksty i uzasadnienia post factum, ale myślę, że też pamiętajmy, że Rosja ma swoją agenturę na Białorusi i Rosja też będzie robiła wszystko, aby te jakoś tam na nowo kiełkujące próby mini dialogu i porozumienia i dogadywania się utrudniać, no bo Rosjanie akurat nie potrzebują tego, żeby Łukaszenka sobie grał na dwóch fortepianach. No i bardzo wygodne jest dla Rosji to, że oni trzymają polskiego więźnia, tak? Znaczy Tak, no, Polaka. też- Zawsze można dawać zawsze można tym grać. Tak. No, gdyby nie jedynego, no miesiąc temu został uwięziony ksiądz Okołotowicz, który został skazany chyba na 11 lat więzienia za zdradę stanu pod zupełnie wymyślonymi zarzutami. No, zresztą to jest osobny wątek, który warto się przyjrzeć. Znaczy jak niszczony jest Kościół katolicki na Białorusi, jak prześladowani są księża, którzy przyjeżdżali z Polski, jak utrudniona jest ich misja. No, zresztą to się wszystko wpisuje... To się pogarsza. To oczywiście, że się pogarsza, ale to też się wpisuje w tą tradycyjną łukaszenkowską narrację o Polsce jako głównym wrogu, który jeszcze nawet teraz w przededniu wyborów, właściwie w dniu wyborów miał konferencję prasową Łukaszenka i znaczną jej część poświęcił Polsce, opowiadając jak to na nowo, no te wszystkie stare bajki o tym, jak to Polska chce odzyskać Grodzieńszczyznę, przywrócić granice z okresu międzywojennego, jak to Polska jest wcieleniem wszelkiego zła i w sposób niezrozumiały utrudnia dialog Białorusi z Zachodem. No, on jak gdyby od lat Łukaszenka używa Polskę jako taki straszak, który moim zdaniem na społeczeństwo nie działa. Myślę, że to Właśnie, społeczeństwo... dlaczego mu to służy? No bo Białorusini, myślę, w dużej mierze rozumieją, czym jest Polska i zwłaszcza, że bardzo wielu Białorusinów jest tutaj. Nie wiem, na ile oni ciągle oglądają, mogą oglądać, czy próbują oglądać polskie media, na ile oglądają ten Biełsat, ale mają rodziny, znaczy bardzo wiele rodzinnych powiązań, tak? I też zdają sobie dobrze sprawę, że Polska nie jest państwem, które im w jakikolwiek sposób zagraża. Więc pytanie jest takie, po co on to robi? Nie, to robiliśmy różne sondaże, były robione... Jak gdyby też jeszcze w Ośrodku Studiów Wschodnich robiłem tam kilka lat temu, gdy było to jeszcze możliwe, sondaż opinii publicznej na Białorusi, to wyraźnie nam pokazywało, że tej wrogości do Polski, Polaków wśród Białorusinów nie ma. Zresztą to jest takie społeczeństwo bardzo ciekawe, ponieważ jest generalnie pozytywnie nastawione do otaczającego świata. No, pozbawione jest takiej agresywności, wrogości, takiej bardzo charakterystycznej dla Rosjan, szczególnie Rosjan zindoktrynowanych tą propagandą kremlowską. To przypomnijmy, i to jest społeczeństwo, które było w stanie wyjść na ulicę w setki tysięcy ludzi. Ale jednocześnie, które nie umiało przesądzić tej rewolucji i postawić kropki nad i, jak ci ludzie wychodzili na demonstrację, to wchodząc na ławkę w parku zdejmowali buty, aby nie pobrudzić, prawda? To też jest ten pewien charakterystyczny dla Białorusi objaw porządku i takie... No, Białoruś była biedna, jest biedna, ale czysta. to prawda. Że była. I to oczywiście nie pomaga w rozprawieniu się z tyranem i dyktatorem, ale zmierzałem do zupełnie innego wątku. To znaczy, myślę, że to, co się stało przez ostatnich 5 lat, to tego terroru po 2020 roku oczywiście nie nakłoniło Białorusinów, aby wspierać Łukaszenkę i go popierać. Myślę, że przede wszystkim oni zamknęli się w sobie. Białorusini są na takiej emigracji wewnętrznej. Strasznie trudno się analizuje sytuację na Białorusi, nie jeżdżąc tam, obserwując to trochę przez szybę, no ale mam wrażenie z tego, co starałem się monitorować, że ci, którzy głosowali w tych wyborach, to byli ludzie spędzeni przez tych kilka dni wyborów przedterminowych, w których zagłosowało prawie 40% uprawnionych do głosowania, czyli po prostu z zakładów pracy, ze szpitali, z fabryk brali ludzi, kazali im głosować. Natomiast w dniu wyborczym frekwencja była bardzo, bardzo niewielka, ludzie nie głosowali. No, tak, ale nie wiemy, jaka była tak to naprawdę. oczywiście, że nie wiem, to zresztą w żaden sposób się nie przekłada
to, ile kart rzucono do urn, to zupełnie się nie przekłada na te wyniki, które zostały potem ogłoszone. Tutaj Łukaszenka nie był w żaden sposób kontrolowany żadnymi systemami obserwacji i nadzorowania wyborów, więc tutaj to w ogóle to wszystko jest tak gdyby wielopiętrowy schemat kłamstwa, oszustwa i fałszerstw. Pewnie też dotyczących frekwencji. Tak, to wszystko było napisane od początku do końca. Tych kart, Tak, trzeba. tak, więc to bez dwóch zdań na pewno. Natomiast myślę, że gdyby ci Białorusini jak gdyby zastraszeni, steroryzowani, oni się zamknęli w sobie i trwają, koncentrując się, jak mówię, w tej emigracji wewnętrznej. No, ale to jest dla Łukaszenki wystarczające, to znaczy on nie oczekuje na tym etapie swoich rządów, w 31 roku rządów, nie oczekuje jakiegoś tam super tłumnego, proaktywnego manifestowania poparcia. Taki plebiscyt zrobiony raz na 5 lat mu wystarcza, prawda? I czasami jakieś tam zagonienie ludzi na jakiś wiec i tak dalej. Natomiast przede wszystkim chodzi o to, żeby ludzie nie mieli aspiracji, aby ludzie nie chcieli zmieniać systemu, bo system ma być ugruntowany raz na zawsze. To był Łukaszenka, był nazywany kiedyś Baćka, czyli taki, rozumiem, ojciec, tak? Trochę, Taki, tak. to już teraz, ja pamiętam, rozmawiałem jakiś czas temu z jednym z Białorusinów i tak powiedziałem po prostu, a co tam Baćka, nie? I on się niemalże na mnie obraził, że ja nazywam Łukaszenkę Baćką, kiedy to już jest totalitarny satrapa, a nie żaden Baćka. Tak, to prawda. To jest taki typowy, charakterystyczny rys Łukaszenki, który sam jak przemawia, czy jak o nim przemawiają, znaczy on jak gdyby buduje wizerunek rzeczywiście takiego troskliwego ojca narodu, który już strasznie nie chciałby być prezydentem, który jest wymęczony tym wszystkim i który się patrzył, jeszcze tak to ostatnio wspominał Łukaszenka, jak byłem młody, to patrzyłem na Breżniewa i się zastanawiałem, czemu on się ciągle trzyma tej władzy, nie zrezygnuje, skoro jest taki stary. Ale ja dzisiaj, 70-latek, już rozumiem to, że to jest jednak odpowiedzialność za losy państwa, że to nie jest tylko decyzja moja, Łukaszenki, to jest pewien stabilność układu politycznego. To jest interes całego aparatu, to tego inaczej to nazwał, ale właściwie pewnie też trochę prawda. To jest los mojego społeczeństwa, narodu, który potrzebuje stabilności. No i on to w taki sposób opowiada, że czasami mam wrażenie, że on może nawet w to wszystko wierzy. On może w to wierzy, ale chyba już nie wierzą w to Białorusini, którzy kiedyś w to wierzyli, którzy kiedyś uważali go za Baćkę. Tak. Kiedyś go wybierali tak, to przecież. Prawda, to jest... Naprawdę. Mówimy teraz o początku jego 7. kadencji. I to też 7. kadencja, dlatego, że tam raz konstytucyjnie wydłużył sobie długość kadencji. No ale jak gdyby wszystkich tych 6 kolejnych wyborów były absolutnie sfałszowane w większej lub mniejszej stopniu. Byli dopuszczani alternatywni kandydaci, czy w ogóle niedopuszczani, tak jak teraz. Natomiast pierwsze wybory w 1994 roku, 31 lat temu, to Łukaszenka wygrał rzeczywiście demokratycznie. Nie był faworytem, był deputowanym, był szefem takiej komisji do walki z korupcją. Pokonał faworyzowanego Wiaczesława Kiebicza, ówczesnego premiera, który cieszył się poparciem Kremla. Łukaszenka się nie mógł wtedy doprosić wsparcia ze strony Kremla. Być może jakaś tam część FSB, służb traktowało go jako zapasowego kandydata, na którego warto postawić, ale w wymiarze politycznym to nie Łukaszenka był faworytem. No i on rzeczywiście taką na początku obietnicą odtworzenia Związku Sowieckiego, a potem wszyscy zrozumieli, że to już niemożliwe, obietnicą zrobienia z Białorusi małego nowego Związku Sowieckiego, czyli utrzymania takiego postsowieckiego modelu funkcjonowania takiego paternalistycznego, odpowiadającego na potrzeby tego zagubionego społeczeństwa. On przez lata utrzymywał rzeczywiście realne poparcie
jeszcze tak 10-15 lat temu, to można powiedzieć, że około 1/3 Białorusinów twardo go popierało, 1/3 go nienawidziło, a 1/3 się nie miało opinii. Rok 2020 pokazał, że to wszystko przeszłość, to znaczy, że zmęczenie, jakie narosło rządami Łukaszenki, jest wielkie. Wiele czynników się na to złożyło, również COVID, ale już nie wchodząc w szczegóły, mam wrażenie, że dzisiaj realne wsparcie dla Łukaszenki to może jest 20-25% społeczeństwa, takiego bardziej konformistycznego, takiego, które zarabia być może na tym modelu również w ten czy w inny sposób. Części aparatu, ludzi uzależnionych od Dokładnie, aparatu. że tak. Ale to mówisz te 20-25% na podstawie jakichś analiz takich... To jest takie, to jest troszkę niestety wróżenie z fusów dzisiaj. To znaczy ja mówię na podstawie tego, jak wyglądały wybory 2020 roku, gdzie kandydatka, właściwie przypadkowa, bo przecież Swiatłana Ciechanowska dlatego wystartowała w tych wyborach, że jej mąż który był popularnym blogerem, został wtrącony do więzienia. I dalej w nim jest. Został skazany. To zobacz, to pokazuje tą totalitarną naturę Białorusi. Znaczy, konkurent Łukaszenki w wyborach prezydenckich został skazany, zdaje się, na 19,5 lat więzienia. To taki wyrok po prostu niebywały, jeżeli mówimy o działalności stricte politycznej, prawda? I jak gdyby nagle się okazało, że nawet ta Swiatłana Ciechanowska, czyli kompletnie kobieta bez doświadczenia wówczas politycznego, która sama o sobie mówiła, że jedyne, czym się tam zajmowała, to kuchnia, dzieci i pielęgnowania gospodarstwa domowego, prawda? Że to było jej pole aktywności. Nagle się stała wyrazicielką tych nadziei milionów Białorusinów i frustracji związanych z trwaniem reżimu. Myślisz, że gdyby ona dzisiaj wystartowała, to wygrałaby wybory? A co to znaczy wystartowała? Gdyby były, że były uczciwe wybory. To oczywiście, że tak. Że jest Łukaszenka, jest Ciechanowska, jest tam... Jeżeli te wybory byłyby uczciwe, bez tej całego aparatu, przymusu i fałszowania głosów, to ja myślę, że dzisiaj właściwie prawie każdy kandydat by wygrał, pokonał Łukaszenkę. To znaczy, dzisiaj władza Łukaszenki nie opiera się już na jego charyzmie, opiera się na kiju, na pałce milicjanta. I to jest plus. W tle oczywiście twardym wsparciu Kremla, który, jak już rozmawialiśmy, jak mówiliśmy, nie zaakceptuje żadnej zmiany na Białorusi realizowanej poprzez tym mechanizmem kolorowej rewolucji, buntu, rewolucji. Tu raczej czy uważasz, że jeśli dojdzie do jakiejś rewolucji w pewnym momencie, to raczej to będzie wersja Czechosłowacja, aksamitna rewolucja, czy raczej Rumunia i powieszenie, rozstrzelanie? To strasznie trudno ten scenariusz rysować, jasne. Wiadomo, bo to troszeczkę już takie zupełnie political fiction, ale to przede wszystkim bym powtórzył to, co powiedziałem, to znaczy gdyby okno możliwości dla zmian na Białorusi pojawi się wówczas, kiedy Rosja popadnie w jakiś głęboki kryzys wewnętrzny i straci pewną sprawczość oddziaływania na swoje bezpośrednie sąsiedztwo. Następne pytanie, na które trudno odpowiedzieć, to takie, czy twoim zdaniem to dzisiaj taka cisza w Białorusi, nie? Że ludzie nie protestują. To jest pełna rezygnacja, czy to jest raczej kocioł, który może wybuchnąć w pewnym momencie, że wściekłość tak naprawdę, owszem, boją się, jest strach, ale jednocześnie ciągle są marzenia o wolności, bo mamy masę rodzin w Polsce, na Litwie i na całym świecie, bo pułk Kalinowskiego walczy na Ukrainie i to jak przyjdzie czas, to wybuchnie. Myślę, że białoruskie społeczeństwo jest zjednoczone swoją niechęcią do Łukaszenki, ale to wynika z bardzo różnych przesłanek. To znaczy, też nie budowałbym takiego poczucia, że to zamknięte po kuchniach białoruskie społeczeństwo sfrustrowane na emigracji wewnętrznej to jest społeczeństwo, które jest tak twardo proniepodległościowe, pogoń, pułk Kalinowskiego i tak dalej. Myślę, że tutaj być może to dotyczy może nawet większości ludności wielkopolskiej,
wielkomiejskiej, ale też pamiętaj, że znaczna część tych rozczarowanych, zmęczonych rządami Łukaszenki to są ludzie, którzy nigdy nie przejawiali tego typu ambicji i którzy nigdy nie mieli tego typu poglądów. To byli ludzie, którzy są jakoś tam nasiąknięci sowieckością i całym tym kontekstem, który na Białoruś przez 300 lat rusyfikacji spadał, więc to też nie budujmy społeczeństwa, jak gdyby Białoruś też nie jest Ukrainą, prawda? To znaczy nie budujmy poczucia, że to całe białoruskie społeczeństwo proniepodległościowe, prozachodnie. Myślę, że Przepraszam, po prostu... ale jak powiedzieli, przepraszam, ci przerwę, ale jak mówisz, nie pokazują, że z Ukrainą, no to można powiedzieć, no dobra, ale Ukraina przecież też Nie była była. prorosyjska, była podzielona, dokładnie. była w ogóle rozjechana kompletnie i tyran, morderca, który nadciągnął ich, zjednoczył, tak? To Pytanie, prawda. czy Łukaszenka ich powoli gdzieś tam po cichu nie jednoczy. No, może trochę tak. To bardzo ciekawy wątek, który podejmujesz. To znaczy różnica między Białorusią a Ukrainą. To znaczy jednak Ukraińcy... Troszkę mówiliśmy o Białorusinach, narodzie pokojowym, spokojnym, bez ambicji, bez tego genu imperialnego, ale jednocześnie też bez tego silnego na Ukrainie genu wolnościowego, kozackiego, trochę anarchistycznego również, bo przecież Ukraina też jest taka bardzo anarchistyczna. Zawsze była, nie? To nie jest nic nowego. To jest gen właśnie, dlatego o tym mówię, prawda? Kozacki. To ten jeden element, prawda? Który powoduje, że Białorusini bardziej pasywnie postrzegali rzeczywistość ostatnich 35 lat. Druga rzecz, no jednak ten poziom sowietyzacji, rusyfikacji dużo silniejszy. Ukraina była bardzo zróżnicowana terytorialnie, regionalnie, ale zawsze miała silną Galicję z nacjonalizmem ukraińskim. Taki Piemont troszeczkę ukraiński, który promieniował na Kijów, na inne ośrodki ukraińskie. Ten też przez całe lata 90. niedomknięty system jednak polityczny, pluralistyczny, medialny. Nawet ci oligarchowie, którzy byli nieszczęściem dla Ukrainy, oni budowali pluralizm wewnątrz państwa ukraińskiego. No bo jeżeli klan Dniepropietrowski walczył z klanem kijowskim, z klanem donieckim, to mieliśmy do czynienia z pluralizmem. Na Białorusi masz jednego oligarchę. Tym jedynym oligarchą jest Aleksander Łukaszenka. Tak. To ciekawe. Nie myślałem o tym, że oligarchowie budowali pluralizm na Ukrainie. Przy wszystkich patologiach, które jednocześnie oczywiście z sobą przynosili. Czy opozycja białoruska, ta, która jest poza, no bo rozumiem, że białoruska na Białorusi jest albo siedzi w więzieniach, albo siedzi cicho, bo po prostu za spojrzenie w telefon na nie taką stronę grożą poważne kary. Czy ta opozycja, która działa poza Ukrainą, ona jakoś ze sobą współpracuje? No bo zawsze była bardzo podzielona. Czy dzisiaj te ośrodki lepiej ze sobą współpracują? No tak, to też jest bolesny i trudny problem, no bo oczywiście wiadomo, że tą osobą, która miała największą legitymację zawsze jest Swiatłana Cichanowska, która powiedzmy sobie otwarcie wygrałaby wybory prezydenckie w 2020 roku. Natomiast zobacz, że tutaj wraz z tymi pseudowyborami 25 roku, nowym cyklem wyborczym, nową kadencją Łukaszenki, no to jest również argument dla jej przeciwników, który osłabia jej pozycję. No bo ona, nawet jeżeli się wszyscy tam zgadzają w ramach białoruskiej opozycji, że ona miała mandat do reprezentowania białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego, białoruskiej opozycji, białoruskich środowisk niepodległościowych, wolnościowych, jak je zwać, w latach 2020-2025, no to dzisiaj ta sytuacja już staje się taka troszeczkę trudniejsza, no bo kolejne wybory się odbyły ze względu na całą pozorność tego procesu, prawda? No i też pytanie o sprawczość, no bo wtedy polityk oddziałuje, jak gdyby legitymacja polityka do przewodzenia ludziom jest wtedy realna, poważna, jeżeli wraz z
w działaniami tego polityka obserwujemy jakąś sprawczość. Tak. No jakiej sprawczości oczekujesz po mieszkającej w Wilnie Swiatłanie Ciechanowskiej? No ona może mieć sprawczość medialną, może jeździć po Europie, spotykać się z liderami, być przyjmowana, gromadzić środowisko emigracyjne, robić jakieś zjazdy, rozmawiają, myślą o tym, jak wprowadzić białoruskie paszporty dla tych emigrantów, no ale dobrze wiemy, że to żadne poważne paszporty nie będą, to będą pewne gesty o charakterze symbolicznym. No i myślę, że jeżeli pytasz o ten problem wileńskiej czy warszawskiej, białoruskiej opozycji niepodległościowej, no to jest problem, jak wykazywać sprawczość, jak na głębokiej emigracji pokazywać siebie jako potencjalny czynnik przemian politycznych w kraju, z którego się kilka lat temu wyjechało. Tutaj był kilka tygodni temu dowódca pułku Kalinowskiego i rozmawialiśmy. Kiedy zapytałem go o Swiatłanę Ciechanowską, no to nie powiedział nic złego, ale po twarzy i po sposobie, jaki odpowiadał, widać było, że tam jakiejś wielkiej chemii, wzajemnego zaufania nie ma. No bo wszystkie środowiska emigracyjne z swej natury, one zajmują się nie Białorusią, bo nie mają instrumentów oddziaływania na Białoruś, więc w sposób oczywisty zajmują się sobą. I to nie jest żaden specjalny zarzut, który chce powiedzieć, że proszę, jacy Białorusini są niedojrzali politycznie, że są tam wewnętrzne konflikty. Te konflikty są czymś naturalnym. Myślę, że także działa w ramach białoruskiej emigracji, czy w Wilnie, czy w Warszawie łukaszenkowska agentura, której intencją również jest dzielenie, sianie zamętu. To jest naturalne, prawda? Więc to jak gdyby zupełnie mnie to nie dziwi. Z każdym rokiem, po pierwsze, legitymacja Swiatłany Ciechanowskiej będzie słabła, jej pewne oddziaływanie jako symbolu na Białorusinów będzie słabo, a jednocześnie no, oczywiście wiadomo, że te różne emigracyjne grupy będą bardziej pewnie niż mniej podzielone. Jeszcze jedna rzecz na granicy polsko-białoruskiej. Ostatnio jest spokojniej. Jakby te ataki na polską granicę za pomocą uchodźców z południa trochę się uspokoiły. To jest znakiem czego? Nie wiem. To znaczy myślę, że to gdyby nie budowałbym tutaj, nie wiem, może to jest kwestia pory roku, być może to jest kwestia skoncentrowania się białoruskiego KGB i rosyjskiej FSB na jakichś tam innych celach, działaniach. Być może uznano, że na tym etapie to nie daje potencjału destabilizacji sytuacji w Polsce w większym stopniu. Też zauważ, że gdy ta była pierwsza faza ataku na polską granicę, wówczas reżimowi białoruskiemu, Rosjanom, którzy za nimi stoją, udało się podzielić na przykład Polaków, jeżeli chodzi o kwestię ochrony granicy i zrobić z tego bardzo taki bolesny element konfliktu wewnątrzpolitycznego w naszym kraju. Dzisiaj mam nadzieję, że wreszcie ten temat jest skutek pewnej zmiennej koniunktury wewnątrzpolitycznej w naszym kraju, gdyby on mniej jest źródłem kontrowersji, bardziej jak gdyby wszyscy już właściwie dzisiaj chyba rozumieją, że granicę trzeba chronić i pilnować, więc skoro wszyscy rozumieją, no to też nasyłanie tych migrantów na tę granicę przez służby białoruskie i rosyjskie ma mniejszy sens. No już bo nie podzieli się nie osiągnie się takich skutków, jakie się można było kilka lat temu efektywnie osiągnąć. Więc to myślę, że to dobre jest też ważne takie message tak, dla nas wszystkich, jak bardzo takie podziały nas osłabiają, a kiedy nie jesteśmy w czymś podzieleni, jak może być lepiej. No tak, bo czym bardziej jesteśmy podzieleni, no tym bardziej znaczy, że ta metoda działa. Czym bardziej ta metoda działa, to tym bardziej po nią należy sięgać. Taka jest logika białoruskich czy rosyjskich służb, więc to sposób oczywisty, ale to też myślę, że też pamiętaj, tego typu akcje, one zawsze mają charakter sinusoidalny. One zawsze mają charakter, znaczy się pierw nasila, potem się łagodzi, gdy już wszyscy mają nadzieję, że temat zniknął, to on się znowu go wprowadza. Znaczy generalnie
generalnie pewna zmienność jest naturalnym warsztatowym mechanizmem realizacji działań przez służbę. Nie ma co się łudzić, że ten problem już mamy rozwiązany, mamy z głowy. Nie ma co się łudzić, że na granicy polsko-białoruskiej jest i będzie spokój. I zarówno w tym wymiarze jak gdyby takich presji społecznej, jak i w wymiarze no oczywiście też tych wyzwań twardych, geopolitycznych, militaryzacji Białorusi przez Rosję, wykorzystywania Łukaszenki jako takiego głównego ostrza propagandy wymierzonej w Polsce i co oczywiście jest w sposób naturalny, również skoordynowane z działalnością Rosji, nie mam żadnych wątpliwości. Podsumowując, Łukaszenka jest dzisiaj silniejszy czy słabszy po tych wyborach? No nie, no to tego jednym zdaniem nie da się powiedzieć. No oczywiście on jest Zapraszam systemowo... wybitnego eksperta. Systemowo jest oczywiście coraz słabszy w wymiarze takim koniunkturalnym. Oczywiście te pseudowybory dają mu nadzieję na troszeczkę wiatru w żagle i kolejną odsłonę moralnie niefajnych targów z Europą. No i plus, no, jak gdyby głęboki kryzys gospodarczy też, o którym mówiliśmy i nadzieja, że wojna rosyjsko-ukraińska będzie trwała, bo daje to, jak gdyby troszeczkę to wzmacnia jego pozycję względem Kremla. Czyli silny, ale słaby. I słaby i silny jednocześnie. Silny. Bardzo ci dziękuję. Adam Eberhard, wiceszef Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki serdecznie. Bardzo dziękuję. Napiszcie Państwo, co o tym sądzicie. Wasze komentarze są ważne. Czytam je, a też jeśli jest ich dużo, to algorytm YouTube'a poprawia pozycjonowanie każdej rozmowy, więc z tego powodu też warto, byście komentowali. A jeśli podobała wam się ta rozmowa i słuchacie regularnie Układ Otwarty, zachęcam do wspierania tego programu. Dziękuję bardzo. Do następnego razu. Nagraj to w blisko.